Cześć moi fani z YouTube'a, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj dostałem i mnie poproszono, żebym nagrał filmik na temat zakupów za granicą Polski. I teraz o co chodzi? Spotkałem się też z takim czymś, że jak byłem za granicą, to wiele Polaków przeliczało to na złotówki, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca. Moim zdaniem nie można tak robić, bo z tego względu, że yy, pojedziesz do Niemiec, oni mają tam euro, to tam wychodzi na przykład 2-3 razy więcej niż w euro niż tu, jakbyś miał kupić za złotówki. To jest po pierwsze. Po drugie, poziom życia, poziom zarobków jest też inny i też nie możemy w ten sposób podchodzić do tego. Po trzecie, chciałem Wam podać taki przykład. Jakby Wam to powiedzieć. Dobra, dajmy na to. Pracujesz i żyjesz, jesteś Polakiem, pracujesz i żyjesz w Czechach, tak? Więc zatem korona jest po 30, po 25 groszy, nawet po 30 groszy to już teraz. I teraz tak, tam zarobisz 30 tysięcy koron, to wychodzi jakieś, liczby na to w zaokrągleniu 4000 złotych. Za 30 tysięcy koron. Za te 30 tysięcy koron to cię stać tam kupić jedzenia. Ja już tam nie mówię o, broń Boże, nie mówię o tym, o paleniu, tylko o samym jedzeniu. Jedzeniu, jakąś orężadę, jakieś zupy i tak dalej, i tak dalej. To jest koszt tygodniowo 1200-2000 koron. No, bo oczywiście plus czynsz, plus plus no, plus prąd i tak dalej, i tak dalej. Tego wam nie powiem, ile tam kosztuje, ale to jest też około pół, jak ja się pytałem w Czechach, to mi powiedział, że około pół, półtora, 2000 koron. Nawet do 5000, zależy jeszcze jakie mieszkanie i co tam jest. Jakie jest wyposażenie tego mieszkania. To tak jakbyś u nas za 1500 miał mieszkanie jednopokojowe. No. No i teraz trzeba właśnie brać pod uwagę zarobki, jakie tam są, jakie u nas są, to jest po pierwsze. Po drugie, brać też sprawę taką, styl życia i w ogóle. Każdy zarobek, każde opłaty, wszystko jest podstosowane do jednego państwa. My zarabiamy tyle, więc my robimy taki, na przykład zarabiamy 4000 netto, to u nas będą inne opłaty. Tam na przykład, ktoś mówi, a na Białorusi jest tanio. No tak, tanio, oczywiście. Ale ile oni tam zarabiają? Tam jakbyś miał żyć, to by ci nawet na kupno mieszkanie nie starczyło, albo na prąd, albo na gaz nawet. Więc także mój apel jest taki, nie przeliczamy złotówki na euro, korony, czy korony norweskie, czy ten. Po prostu trzeba sprawdzić, jaki tam jest poziom życia, jaki jest poziom tego. No, zarobków. Każdy kraj ma swoje potencjalne normy zarobkowe i oni się tego trzymają.
I tak jest na całym świecie, niestety. Dobra, będę na tym chciałem zakończyć. To jest tylko takie ostrzeżenie. Nie przeliczajcie ludzie korony czy euro czy złotówki na euro, czy na ten, bo to nie ma sensu. Tak jak powiedziałem wcześniej, w wyżej wymienionej sprawie, po prostu każdy kraj ma swoje zarobki i swój poziom życia. I dlatego. I to trzeba brać pod uwagę. Na razie, hej, pozdrawiam wszystkich chętnych i jeszcze raz dziękuję.